Siema, witam w nowym odcinku z serii Drift Projekt. W dzisiejszym materiale będziecie mogli zobaczyć, na jakich częściach będzie składane Subaru. Na samym początku chciałem też podziękować wszystkim osobom, które są zaangażowane w tworzenie Drift Projektu, a w szczególności chciałem podziękować takim firmom jak Panta, Kasacja Pojazdów za pomoc w sprzedaży części z Subaru, Ireco Motorsport, budowa klatki bezpieczeństwa, GoPro za najnowszy sprzęt do nagrywania, Individual Racing Parts, shifter oraz hydrauliczny ręczny, Interelli za dużą ilość części do motorsportu, takich jak kierownice, dedykowane fotele, system gaśniczy i wiele więcej. Turbo Systems, turbo sprężarka, Smith, intercooler, chłodnice wody, oleju oraz wiele więcej. Max Racing, profesjonalna budowa auta do driftu. Oraz na koniec wszystkim naszym klientom, którzy robią zakupy na driftpatriot.com. Kupując odzież, którą wyprodukowaliśmy w Polsce, wspieracie nie tylko nasz ojczysty rynek, ale i nas, dzięki czemu możemy przeznaczyć cały zysk ze sprzedaży na budowę Subaru. Bez Was nie byłoby to możliwe, dlatego wielkie dzięki. A teraz lecimy z materiałem. Siema, dzisiaj zaczynamy z biura Drift Patriot, a to z takiej okazji, że przyszły nowe paczki do Subaru. Ja przygotowałem już tutaj piękną scenografię i ubieram kamerę GoPro na klatę i lecimy z unboxingiem. Pierwsza paczka od firmy EcoMaster i nie będę ukrywał, ale po prostu ją otworzyłem wcześniej, bo już nie mogłem wytrzymać do tego unboxingu. Tak więc wybaczcie, teraz wszystko przed Wami. I tutaj mamy naprawdę gruby sprzęt, który będzie odpowiedzialny za całe sterowanie silnika, jak i elektroniki w Subaru. Więc polecimy po kolei z wszystkimi pudełeczkami. Tutaj mamy kartę gwarancyjną w środku. Emu Black. Jest to komputer sterujący pracą silnika. Instaluje się go tak naprawdę we wszystkich autach do motorsportu, jak i w autach drogowych. Z tego co widziałem, też niektórzy instalują te komputery w łodziach, motocyklach i tego typu rzeczach. O, tutaj mamy tak naprawdę gwarancję, co by nie odkręcać, wtedy wiadomo, że sprzęt nie był ruszany. Wtyczki, napiny. A tutaj mamy właśnie całą resztę osprzętu. Kabel USB, które się montuje tutaj, zobaczcie. Resztę podłączamy do komputera w momencie, kiedy będziemy tak naprawdę stroić ten silnik. Ale to wszystko opowiem Wam dokładnie odnośnie strojenia w kolejnych odcinkach, jak przyjdzie ten moment. Tutaj mamy jeszcze trochę pinów i legendę, co, gdzie, jak podpiąć. Kolejne dwie paczki to PMU. Power Management Unit. Oczywiście w środku też karta gwarancyjna. I tak właśnie wygląda ten produkt. PMU jest to moduł dystrybucji zasilania i to właśnie urządzenie w wiązce samochodowej eliminuje używanie takich rzeczy jak skrzynka bezpieczników lub przekaźniki. Tutaj mamy takie diody, które sygnalizują nam pracę poszczególnych wyjść. Dzięki zastosowaniu tego elementu mamy mniejszą awaryjność oraz też oszczędzamy mocno na wadze, ponieważ ten sprzęcik jest bardzo lekki. ADU Advanced Display Unit. ADU jest to wyświetlacz, który pokazuje nam wszystkie parametry pracy silnika, jak i samochodu. Wszystkie karty możemy sobie poustawiać w taki sposób, jaki chcemy. I na przykład możemy sobie wrzucić fotę swojego auta, jak na przykład ma Jasiek Sobierajski, który ma zdjęcie swojej fury na drzewie w Czarnej Górze. Pozdro, Jasiek. Patrzcie to. Cyk, cyk i cyk. Wow. I ostatnia paczka od EcoMastera, Accessories. Tutaj mamy taką klawiaturkę, która jeszcze nie jest uzupełniona o ikonki. I tak naprawdę to wszystko tutaj sobie klikamy. I możemy, co jest najfajniejsze, ustalić też diodę, kolor diody, w jaki sposób chcemy. I na przykład tym guzikiem możemy sobie odpalać auto. Tym guzikiem możemy sobie załączyć wentylator, załączyć jakieś pompy paliwa, wycieraczki, światła. Cokolwiek będziemy chcieli sobie ustawić na jakimkolwiek tutaj guziku, możemy to zrobić. Takie właśnie możliwości daje nam też cały tutaj ten system od EcoMastera. A mi miło poinformować, że firma EcoMaster wsparła budowę Subaru BRZ. Tak więc dziękuję bardzo za zaufanie. A jak chcecie zobaczyć, jak taki sprzęt działa,
to zapraszam do odcinka Drift Life 39, gdzie właśnie pokazujemy to na przykładzie auta Adama Rubika-Zalewskiego. Przechodzimy do większych gabarytów. Tutaj oto mamy zwrotnicę, pierwszą część od zestawu skrętu od firmy FAT. Druga zwrotnica. Wahacz customowy. Wszystko, co tutaj jest zrobione, jest na unibalach. To są ponoć chromo-molibdenowe unibale. Dużo bardziej wytrzymałe. A tutaj mamy normalne stworzenie, tak jak w seryjnych autach. I zabezpieczenie, które właśnie mi wypadło. Brakuje nam jeszcze jednego elementu do całego zestawu, który jest właśnie w tej paczce. No dobra, z tym jednym to przesadziłem, jest tego dużo więcej. Mając na myśli ten jeden element, głównie myślałem o tej właśnie oto belce. Jest to belka pod silnik, specjalnie wyprofilowaną pod zamontowanie silnika typu 2FZ, czyli tak jaki będzie w Subaru. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy w tych małych paczkach. Tutaj mamy regulację, to jest akurat regulacja numer 8, którą montujemy sobie tutaj w zwrotnicy, o jak widzicie. I dzięki czemu możemy sobie ustawiać cały właśnie jakby zakres pracy tego zawieszenia, skrętu, ale to wszystko Wam dokładnie wytłumaczymy, jak to wszystko się ustawia podczas jakby pierwszych testów. Przyjedzie ekipa FAT, która pomoże mi ten zestaw dobrze ustawić, ponieważ ja z nim nigdy wcześniej nie miałem do czynienia. I dzięki ich pomocy będziemy mogli po prostu dobrze to ustawić, żeby cieszyć się możliwie najlepszym efektem jazdy. Tutaj mamy camber plate, w tym miejscu montuje się amortyzator i dzięki temu camber plate'owi możemy sobie regulować jak chociażby pochylenie koła. Tutaj z tego, co mi się wydaje, to jest rozpórka pod belkę silnika i takie powinny być 4 elementy. Tutaj mamy śruby montażowe oraz drążki kierownicze. Co jest najciekawsze, do tego zestawu skrętu montuje się maglownicę z BMW E39 angielskiego i ten drążek tu wchodzi w maglownicę, a ten element wchodzi w zwrotnicę. Tak to wygląda. Przy wyborze zestawu skrętu nie ukrywam, że chyba miałem jedną z największych rozkmin. No dobra, no okej, poza silnikiem oczywiście. Ponieważ jakby od samego początku budowy brałem pod uwagę dwie firmy. Pierwszą firmą była firma Wisefab, a drugą firmą była firma FAT. Jak widzicie, zdecydowałem się na firmę FAT z paru względów. Jednym z nich jest dostępność części, drugim z nich jest to, że to jest firma polska, z którą mam dobry kontakt i zdeklarowali się po prostu, że pomogą mi ustawić to zawieszenie na pierwszych testach auta, jak i na drugich, jeżeli będzie potrzeba. Dzięki czemu będę miał po prostu skrojone na miarę auto, po prostu jakby ustawione pod siebie. W przypadku Wisefaba musiałbym to robić trochę bardziej na własną rękę, więc ich doświadczenie dla mnie jest bardzo ważne w tym przypadku. Wiem, że mają sprawdzone rozwiązania w innych autach, dlatego myślę, że tutaj też to na pewno będzie działać.
No i robiąc zakupy w polskich firmach, tak naprawdę przyczyniamy się do rozwoju motorsportu w Polsce. Dlatego też wybrałem ten zestaw skrętu. Tutaj mam maglownicę, którą kupiłem właśnie przez grupę na Facebooku za 7 dych. Tak więc mega spoko. Maglownica z BMW E39 angielskiej wersji, która właśnie będzie pasować do zestawu od firmy FAT. Tutaj mamy kolejną część do zestawu skrętu. Są to piasty z Nissana 350Z. Kupiłem sobie właśnie takie aż 4, ponieważ jest to firma NTY. Nie wiem, generalnie jej nie znam. Jak tutaj pytałem ludzi, którzy stosują właśnie piasty z Nissana 350Z, to nikt za bardzo nie był w stanie mi określić, czy to są dobre piasty, czy złe. Więc awaryjnie kupiłem sobie 4, ponieważ innych na rynku nie było. Jeżeli ktoś ma jakiejś innej firmy bardziej renomowanej, takie piasty nowe, to generalnie będę wdzięczny za kontakt, z chęcią kupię. Jest to chłodnica oleju z auta Renault Espace 3 i taką właśnie zasugerował mi Marek. Mówi, że taką stosował już w paru autach i właśnie fajnie, bo ona jest dosyć szeroka i mówi, że bardzo fajnie siądzie nad interkulerem lub pod. Tego w sumie nie wiem, jaką Marek tam ma wizję, no ale to się na pewno dowiemy prędzej czy później w odcinkach. Kupiłem sobie od razu takie 2 na zapas, ponieważ za jedno zapłaciłem w okolicach 320 zł. A jak wiemy, no chłodnica oleju jest narażona, jeżeli będzie nisko zamontowana, na jakieś kamienie i tego typu rzeczy. Jeżeli zaczęłaby nam ciec na zawodach, no to wtedy mamy drugą na podmiankę. Tutaj mamy przepustnicę od BMW X5, którą właśnie zasugerował mi, żeby kupić Marek. Przepustnica jest elektryczna i średnica wlotu jest 80 mm, tak więc no, będzie miało skąd zasysać powietrze. Czekam właśnie na kuriera, który powinien zaraz mi przywieźć kolejne części. Korzystając z tej chwili przerwy, chciałem pozdrowić mojego kuzyna Maćka, pozdro, który kupił mi przepustnicę, jaką mogliście przed chwilą zobaczyć. Dziękuję bardzo i co, zapraszam Cię na Drift Taxi, jak skończysz projekt. Będzie to dobry moment, żebyś mógł zobaczyć, jak ta przepustnica pracuje. A ja właśnie widzę już kuriera, dlatego widzimy się za chwilę. Mamy tutaj na garażu 2 ciężkie paczuszki, świeżo co przyjechały. I tutaj znajdziemy bardzo fajne rzeczy, które tak naprawdę uspokoją mnie na długi czas. Jest to półość z Nissana 300 ZX, którą kupiłem właśnie od Wojciecha Sposób Motorsport. Dziękuję bardzo za 4 długie półosie. Tak naprawdę ten temat jest mega ciężki, dostępny na rynku. A jak widzicie, w ogóle półośka jest taka pomalowana, wyczyszczona, bardzo ładnie wygląda. Tak więc mega spoko. Takiej półosi używa właśnie większość zawodników. Ponoć jest to pancerne rozwiązanie. Tak więc mam nadzieję, że mój problem z padającymi półosiami w Subaru nie będzie istniał. Jest to biały kruk na rynku, można powiedzieć, ponieważ ilość tych półosi jest naprawdę mocno ograniczona. Więc mega dziękuję za dobrą cenę, jak i za mega dobry materiał. Ale mamy tu coś jeszcze. Mamy tutaj adaptery, które pozwolą nam właśnie zamontować tą półoś razem z dyferencjalem typu Winters. Tak więc mega fajnie, bo już coraz mniej części będzie brakowało. Co prawda brakuje mi jeszcze Wintersa, no ale to powoli do przodu. Możemy teraz sobie zrobić próbę i tutaj właśnie ten element wchodzi w adapter. O, ładnie wyszło. I teraz to mocujemy na śruby bodajże calowe do satelitki od Wintersa. I kolejna paczuszka, hulajnoga. Tadam! Kurde, grubo. Czego tu nie ma?
Mamy tutaj dwie kolejne półosie z 300 ZX-a. W sumie kupiłem je przez grupę na Facebooku. Pozdro Rado NW, ponieważ tutaj mamy półosie. A tu jest najważniejszy element. Tutaj mamy właśnie piastę do 300 ZX-a, która jest niezbędna do zamontowania po prostu tej półosi tak naprawdę, no bo wiadomo, ten wielooknin musi się zgadzać. Z tyłu zawieszenie będzie tak samo jak z przodu firmy FAT, do której po prostu przymontujemy piastę z seryjnego 300 ZX-a. Tak wygląda właśnie piasta. Tutaj widzę, że dostaliśmy w zestawie jeszcze wszystkie śrubki. Dzięki za konkretny sprzęcik, ponieważ te piasty są naprawdę, jak półosie są ciężko dostępne, to piasty w ogóle są jeszcze bardziej moim zdaniem. Tak więc mega się jaram, że mam 6 półosi na zapas, awaryjnie. Jak już kupiłem, to będę miał nadzieję, że do końca życia można powiedzieć. Jestem uzbrojony. Na sam koniec odcinka podpowiadam na Wasze komentarze, ale zaczniemy od odniesienia się do Waszych propozycji, jak nazwać Subaru. Były takie propozycje jak na przykład guziec, taka świnia z Afryki, bizon, tur, brzeszczot, jednorożec, taki byk z Afryki i dużo więcej. Dzięki za propozycję, na pewno będę miał teraz co kminić. A teraz polecimy z Waszymi pytaniami. Mazurks. Jaki front będzie w body? GT86 2019. Body, jakie będzie zamontowane na Subaru, można zobaczyć w odcinku bodajże Drift Project 5. A tak naprawdę niedługo już będziemy pokazywać też na kanale, jak wygląda Subaru ubrane w body kit. Tak więc w następnych odcinkach możecie się już tego spodziewać. Broda 9114. Pytanie na Q&A. Czy w tym roku wystartujesz na zawodach, czy w przyszłym roku? Naszym planem od początku było, żeby wystartować, tak szczerze mówiąc, w połowie sezonu. Aczkolwiek mamy teraz taką sytuację na świecie, że wszystkie duże imprezy są odwoływane. Tak więc ciężko mi powiedzieć, kiedy pierwszy raz pojawię się na jakichkolwiek zawodach. Aczkolwiek na pewno wychodzę z takiego założenia, że na zawody pojadę już przygotowany. Na samym początku stawiam na testy auta, żeby na zawodach po prostu móc już pokazać to, co potrafię, a nie dostrajać się z autem, jak i po prostu sprawdzać, czy technicznie ono jest sprawne w 100%. Dlatego na to pytanie po prostu w tym momencie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość. Querdes. Jakiego koloru będzie Subaru? Białe jak dzik? Nie ukrywam, że tu mam chyba też dużą rozkminę w tym temacie, ponieważ myślałem o tym, żeby zrobić takie powiedzmy nawiązanie do dzika i Subaru zrobić w takie same oklejenie właśnie jak było na dziku, białe Subaru z czarnymi naklejkami. Myślę, żeby to mega spoko wyglądało. Aczkolwiek chodzi mi też po głowie zrobienie jakiegoś takiego oklejenia na całym samochodzie, dzięki czemu byłaby taki powiew świeżości, można by tak powiedzieć, i coś, czego jeszcze nie było. Ale na ten temat mam jeszcze na szczęście trochę czasu. To było tyle, jeżeli chodzi o pytania. Jak macie kolejne, to możecie śmiało pisać. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak aktualnie wygląda Subaru i jakie prace zostały poczynione, zapraszam na Instagram Max Racing. Dużo fajnych smaczków można tam znaleźć, tak więc naprawdę warto tam zajrzeć. W następnym odcinku przymierzymy silnik 2JZ w budzie pierwszy raz, tak więc jest na co czekać. Tymczasem zapraszam też do nas na Facebook, Instagram. Piona!